Dzień dobry kochaneczki, witam Was Karol z tej strony. Dzisiaj będzie film z budowy. Film z budowy na temat klimatyzacji. Patrzcie jak mamy pięknie tutaj. Jeszcze są napisane gdzie ma być kuchnia, gdzie ma być salon, a gdzie telewizor. A gdzie w tym wszystkim ma być klimatyzacja? Dzisiaj właśnie sobie na to odpowiemy. Jeżeli chodzi o wykonanie przygotówki pod klimatyzację. Naszym bohaterem jest dom, który jest wybudowany nieopodal Karolowa, więc blisko, nie trzeba było tutaj daleko jechać. Jest to budynek, który będzie wyposażony w sumie w 5 klimatyzatorów. Jeden w części wspólnej na dole i to będzie na układzie 1:1, czyli będzie osobny agregat, a 4 klimatyzatory, które będą zlokalizowane na górze, schodzą sobie na dół do osobnego agregatu w systemie multisplit. Docelowo mają być tutaj jednostki zamontowane z firmy Haier. No i dzisiaj chciałem poopowiadać troszeczkę, jak to zostało wykonane. Po drugie, jakie pułapki na Was, kochanych inwestorów, mogą czekać i z czym potem my, instalatorzy, ewentualnie musimy się mierzyć, co jest wykonalne, co nie jest wykonalne i dlaczego. Jeżeli jesteście właśnie przed budową swojego domu, albo jesteście w trakcie budowy swojego domu, albo właśnie wykańczacie swój budynek, nie wiem, robicie tynki, albo instalacje, to jest bardzo dobry moment, żeby pomyśleć na temat klimatyzacji, na temat przygotowania, żeby potem nie było montażu klimatyzacji tam, gdzie musicie ją zamontować, tylko żebyście ją mogli zamontować tam, gdzie ją chcecie. Zapraszam! Kochani, najpierw jeszcze przed tą pielgrzymką, którą musimy zrobić, kilka słów wytłumaczenia, możliwie treściwie. Rozmawiałem tutaj z klientem i klient na początku zastanawiał się, czy nie założyć tutaj klimatyzatorów marki Gree. I co mogę Wam powiedzieć, dlaczego montujemy tutaj Haiera, dlaczego poszliśmy w kierunku tej marki? Bo porównując te dwie marki, raczej w tej samej kasie będziemy mieli lepiej wyposażone jednostki wewnętrzne. Jeżeli chodzi o agregaty, będą w bardzo podobnej klasie, a nawet śmiałbym powiedzieć, że z przewagą na konto Haiera czy na stronę Haiera. I jeżeli chodzi o głośność pracy, to co dla mnie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o jednostki wewnętrzne, to wybierając jednostki Flexis Plus, mamy jednostki, które są ciche w całym zakresie obrotów wentylatora. Porównując dwie jednostki różnych marek, i to niezależnie, czy to będzie Gree, Rotenso, Sinclair, czy coś tego pokroju, to wtedy porównując na najniższych obrotach, te klimatyzatory porównalibyśmy z Haierem, to te klimatyzatory będą bardzo, ale to bardzo porównywalne. Różnica będzie niezauważalna, a na pewno nie będą one uciążliwe. Jeżeli puścimy sobie gdzieś na połowę wydajności takiego klimatyzatora albo polecimy na pełną wydajność, bo na przykład używamy takiej klimatyzacji do ogrzewania i w danych warunkach temperatury na zewnątrz musimy po prostu te obroty wentylatora utrzymywać na wysokim poziomie po to, żeby klimatyzacja dostarczała nam odpowiednią ilość energii do pomieszczenia, to może się okazać, że w ogólnym rozrachunku taki klimatyzator jest uciążliwy, ponieważ tembr jego wentylatora, ta częstotliwość, z którą pracuje i szum, jaki generuje, hałas, jaki generuje, jest uporczywy. Jeżeli chodzi o Flexisy, to raczej tego nie można powiedzieć, raczej to o ile można o szumie powiedzieć, że jest przyjemny, to tutaj jest to naprawdę przyjemne i na bardzo przyzwoitym poziomie. Jeżeli chodzi o inne marki, to serio wychodzi to po prostu różnie. Więc wiecie mniej więcej, gagatki, co my tutaj będziemy instalować. A teraz meterek w dłoń i Karol mówi o wszystkim za i przeciw. Dlaczego tak, a dlaczego inaczej i co możemy zrobić, jeżeli mamy troszeczkę zawalone. Lecimy. Kochani, zaczynamy sobie od salonu połączonego z kuchnią. Tutaj mamy salon, czyli tą większą przestrzeń. Tutaj mamy kuchnię i w tym salonie połączonym z kuchnią montujemy klimatyzator. W tamtym miejscu, gdzie macie czarny punkt ciągnący się w tą stronę, ten klimatyzator będzie. Montujemy klimatyzator Flexis Plus o mocy 5 kW. Można by było się zastanowić, czemu nie na przykład na tej ścianie, albo czemu nie na tej ścianie. Tutaj będzie telewizor. Tutaj klient, można by było założyć ten klimatyzator, tak w ostateczności,
ale tutaj będzie zlokalizowana kanapa. I jeżeli byśmy zainstalowali klimatyzator w tym miejscu, to ok, po kliencie nie wiałby bezpośrednio klimatyzator zimnym powietrzem, ale niestety to powietrze, które powraca do klimatyzatora do ponownego schłodzenia, a na tym najbardziej nam tutaj zależy, tworzyłoby korytarz takiego zimnego powietrza. Dlaczego klimatyzator o mocy 5 kW? Dlatego, że mamy tu jedno okno, tu mamy drugie okno i takie większe przeszklenie, a tutaj mamy największe przeszklenie i jest to przeszklenie od strony bodajże południowej, więc klimatyzator 3,5 kW już by tutaj zrobił różnicę w eksploatacji, w egzystencji klienta na plus, jeżeli chodzi o chłodzenie, ale nie sprostałby w każdych warunkach. Przechodzimy przed nasz klimatyzator w salonie 5 kW i troszeczkę o tym teraz, jak ta instalacja została wykonana, na jakiej wysokości jest ona zlokalizowana od sufitu, czy musimy wiedzieć na tym etapie, jak będzie sufit i co ewentualnie, jeżeli ten sufit byłby za nisko, mamy za mało przestrzeni zostawionej od góry klimatyzatora, co możemy sobie w przypadku takim zrobić. Najpierw zacznijmy ten przydługawy, kolejne sekcje wstępu od tego, czy jest możliwe, żeby wykonać uniwersalną instalację. Otóż odpowiedź brzmi tak, jest taka możliwość. Ja raczej radzę, żeby przygotować instalację już pod konkretny model klimatyzatora. Raczej to nie jest tak, że to się w latach zmienia i że z roku na rok mamy całkowicie inne urządzenia o innych wymiarach, innych przełączach rur, nie wiem, innej komunikacji, jeżeli chodzi w obrębie danego producenta. Model Flexis już jest od lat, teraz się nazywa Flexis Plus, a może na następny rok będzie nazywał się Flexis Plus Plus Plus, będzie miał hiper turbolampę UV w 4 kolorach i bla bla bla, ale generalnie wymiarami raczej będzie taki sam i przełączami rurek będzie taki sam. Warto zdecydować się na jednego producenta, jeden model. Dlaczego? Bo finalnie, jeżeli już zdecydujemy się na dany model klimatyzatora, wiemy jaka jest jego moc, patrzymy do katalogu, wiemy jaka jest dokładna wysokość, wiemy jaka jest szerokość, wiemy, że w tym miejscu nam się klimatyzator zmieści. Będzie odpowiednia przestrzeń zapewniona potem na to, żeby on sprawnie działał od sufitu, przestrzeń, którą zaciąga sobie powietrze. No i nie będziemy go mieli za bardzo w lewo, za bardzo w prawo, albo nie będzie nam wchodził, nie wiem, w ścianę, szufladę, szafkę czy cokolwiek innego. W większości przypadków, jeżeli chodzi o moce klimatyzatorów, czy to mówimy o mocy 1,5 kW, 2 kW, 2,1 kW, 2,5, 3,5 kW, idą na jednej parze rurek na tych samych średnicach. 95-99% klimatyzatorów na rynku obsługują te moce klimatyzatorów. Na rurce obsłużymy 1/4 i 3/8 cala. Jeżeli chodzi o klimatyzatory 5 kW, tak jak ten, to raczej będzie to rurka 1/4 i pół cala. Powiedzmy, przy klimatyzatorach większych mocy, czyli 7 kW i raczej takie są klimatyzatory ścienne, to tutaj możemy mieć jakiś miszmasz, bo możemy mieć rurkę cieczową 1/4 cala, a możemy mieć drugą rurkę pół cala albo 5/8 cala. Zdarza się też, jeżeli klimatyzator był projektowany na przykład pod starszy czynnik R410A, teraz mamy R32 najczęściej stosowany, to zdarza się, że po prostu te rurki są 3/8 cala i 5/8 cala. Jeżeli byśmy przygotowali na większą średnicę rurek, na przykład te przyłącza na takim etapie, jak mamy teraz, a potem chcielibyśmy przejść finalnie na mniejsze przekroje, nawet 2 rurki zredukować o jedną średnicę w dół, to nie ma problemu. Finalnie jesteśmy w stanie to wykonać. Trzeba to będzie oczywiście skompensować ilością czynnika na rurkę tą, którą mamy większą, ale to już jest zadanie do przeliczenia dla instalatora, żeby potem tego czynnika Wam nie brakowało, ale jest to do zrobienia. Jeżeli chodzi o odnośnie przygotowania uniwersalnej instalacji, jesteście w stanie to zrobić, jeżeli chodzi o komunikację i zasilanie. W przypadku mniejszych klimatyzatorów, jeżeli pociągniecie sobie kabel 5 razy 1,5 mm², a w przypadku 7 5 razy 2,5 mm², to bez problemu też takie rozwiązanie będzie uniwersalne i będzie działać. Jeżeli boicie się, że na przykład
wybierzecie jakiś specyficzny klimatyzator i on będzie miał osobno komunikację, a osobno zasilanie, to do tego kabla jeszcze dorzućcie sobie jakiś 2-4-żyłowy kabel ekranowany i bez problemu będzie to działać i wszystko wtedy jesteście w stanie, że tak powiem, na tych przewodach przygotowanych będziecie w stanie zamontować. Krytyczne jest odprowadzenie kondensatu, ale ten kondensat z takiego klimatyzatora do mocy, nie wiem, 7 kW spokojnie jesteście w stanie odprowadzić rurką typu PEX lub rurką typu NIPCO, czyli klejonym PCV i spokojnie, jeżeli to wszystko przygotowujecie sobie w lewym dolnym rogu klimatyzatora, zostawicie na gotowo 10 cm od góry, to jest to uniwersalne przygotowanie do montażu. W naszym przypadku, jak to będzie wyglądało? Macie wyrysowany klimatyzator, widzicie, że mamy jakiś margines błędu po lewej stronie, widzicie prawą stronę tego klimatyzatora. Ile nam tutaj przestrzeni zostało na gotowo? Patrząc od sufitu, mamy tu około 44 cm. Był zrobiony wywiad z klientem. Kochany, szanowny kliencie, co tutaj będzie na suficie? Czy będzie jakiś karton gips? Co będzie? Czy, nie wiem, nie będziesz chciał zabudować tej belki i ten sufit, żeby był na równo? Klient zdecydował, że pójdzie tutaj tylko tynk, więc ten kabel tylko zostanie przykryty i odpadnie nam tutaj gdzieś mniej więcej centymetr. Większość klimatyzatorów, jeżeli chodzi odnośnie 3,5-5 kW, ma wysokość średnio gdzieś 30 cm. Dlatego mówiłem też, warto wybrać na początku, zdecydować się na konkretny model, wtedy mamy konkretne parametry, konkretne jego wymiary i wiemy dokładnie, ile na gotowo zostanie nam centymetrów od sufitu. Powinno zostać 10 albo minimum 6 centymetrów. Jeżeli wiemy, ile centymetrów, no to wiemy też, na jakiej wysokości muszą być zlokalizowane przewody. Czy te przewody jesteśmy w stanie potem obniżyć, czy jesteśmy w stanie podnieść ewentualnie, o tym za chwilę. Najpierw skupmy się na tej przestrzeni na górze. Co by się wydarzyło, jeżeli na gotowo jednak klient by stwierdził, że ja chcę tą belkę zabudować i powiedzmy wychodzi nam tak, że sufit kończy nam się tak, jak jest łączenie belka betonowa i tą, który jest poniżej i ten klimatyzator by wszedł, ale zostaje na przykład centymetr przestrzeni tylko i co to będzie skutkowało? Jeżeli byśmy zostawili tak, zamontowali tak klimatyzator, po pierwsze, ciężko by było w ogóle skręcić przewody, ciężko by było go zainstalować, ale jeżeli nawet byśmy tego dokonali, mamy odpowiednio skropliny wykonane, to byłby taki problem, że jeżeli ten klimatyzator jest za blisko sufitu, to niestety po pierwsze nie będzie miał swojej wydajności, bo przez to, że jest za blisko, nie jest w stanie zaciągnąć odpowiedniej ilości powietrza, a odpowiednia ilość powietrza jest mu potrzebna, żeby przez tą ilość powietrza przekazać odpowiednią ilość energii. Jeżeli tego powietrza będziemy mieli za mało, to niestety tej energii jesteśmy w stanie pobrać lub dostarczyć do pomieszczenia dużo mniej. Drugie co? Hałas. Jeżeli zostawimy taką szparę, taką przestrzeń gdzieś centymetr, 2 centymetry, to niestety to powietrze, które będzie starało się przecisnąć przez tą szczelinę, będzie nam świstać i sama turbina wentylatora też będzie wytwarzała dodatkowy hałas, więc nie polecam. Minimum 6 cm, optimum 10 cm. Często gęsto jest też walka z tym, bo plujecie się do nas. Czemu tak wysoko wieszacie klimatyzatory? Producent pisze, że powinno być 15, 20, 30 cm od sufitu, a wy dajecie 6 albo 10. Bo często gęsto, jeżeli macie pomieszczenie 2,5 metra na przykład wysokie, albo nawet niższe, 2,45, jakieś pomieszczenie w bloku, to posadowienie tego klimatyzatora możliwie jak najwyżej jest preferowane po to, żeby klimatyzator nie urywał Wam głowy, jeżeli będzie działał w funkcji chłodzenia. Jeżeli będzie zostawione serio 6 cm i ten klimatyzator całe powietrze ciągnie nawet górą, bez problemu to wystarczy. 10 będzie naprawdę rewelacyjnie. Wiemy już, że przewody freonowe, kable i tak dalej, wszystko to sobie możemy przedłużyć, to może iść w górę, w dół, w bok. Jest to
nieistotne. Istotne jest, na jakiej wysokości wystaje nam rurka, bo chcemy odprowadzić, i to jest najlepsze odprowadzenie skroplin, bo nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń i jest najtańsze. Chcemy odprowadzić z tego miejsca grawitacyjnie skropliny, czyli stąd ze spadem albo na zewnątrz, albo stąd z wykonaniem odpowietrzenia do kanalizacji przez syfon, najlepiej z kulką, taki jaki widzicie na ekranie, taki stosujemy, nie ma z tym problemów. Więc najlepiej jest to wykonać, ale jeżeli macie wykonaną instalację tak jak w naszym przypadku, czyli idziemy w dół, czyli tutaj przechodzimy na drugą stronę, idziemy w dół i dopiero tutaj ze spadem dalej idzie sobie instalacja skroplin, a tutaj idzie sobie instalacja freonowa, komunikacji i tak dalej, która jak widzicie została zabezpieczona dodatkowo, bo jeszcze tu po nas wejdą tynkarze i tak dalej. To też warto wykonać, bo można po tym chodzić i nic się, że tak powiem, nie dzieje i ta instalacja sobie idzie tam, ale ważne, że w naszym przypadku ta rura i freonowe i woda schodzi nam w dół, więc jeżeli chcielibyśmy się obniżyć potem gdzieś mniej więcej do poziomu tego pustaka, bez problemu bylibyśmy w stanie to zrobić. Wykuwamy, że tak powiem, tutaj rowek, schodzimy, przeginamy te przewody i montujemy na gotowo klimatyzator. Gorzej by było, jeżeli ten odpływ skroplin na przykład szedłby Wam z tego poziomu w bok. Dlaczego? No bo jeżeli obniżymy to tutaj, to w tym miejscu mamy 15 cm do góry i dopiero ze spadem. Albo musimy wtedy włożyć pompkę skroplin do takiego klimatyzatora, czego nie polecam, ale czasem jest to jedyne rozwiązanie. Albo opcja numer 2. Musimy na tyle wyharatać tą rurę, która idzie w ścianie, o ile, jeżeli to by było tak na przykład, że szlibyśmy tutaj w rowku i powiedzmy tu z lekkim spadem idziemy, a tutaj schodzimy w dół, to by było wykonalne. O tyle, jeżeli mamy na przykład poprowadzoną rurkę z minimalnym spadem i idziemy gdzieś tam, to mogłoby się okazać, że obniżając o 15 cm klimatyzator, no to musimy wykonać nową rurkę ze spadem i musimy wszystko, że tak powiem, rozpróć na nowo. Więc trochę to bardziej skomplikowane. I mniej więcej tak wygląda, jeżeli chodzi właśnie o obniżanie jakieś i tak dalej, więc warto zwrócić na to uwagę, warto zrobić wywiad z klientem, albo wy, kochani klienci, zastanowić się, żeby nie zgotować jakiegoś złego losu sobie i instalatorowi klimatyzacji, na jakiej wysokości będą sufity. Jeżeli będziecie to wiedzieć, powiecie to instalatorowi i on nie robi pierwszej, że tak powiem, przygotówki w swoim życiu, to bez problemu zobaczy do katalogu, zobaczy jaka jest wysokość, jaka jest szerokość klimatyzatora, wystawi w lewym dolnym rogu rurki, i wszystko gra i buczy. I tyle chciałem Wam powiedzieć, jeżeli chodzi odnośnie przygotowania i tak dalej, klimatyzacji, a teraz może się zatrzymam. Lecimy sobie na górę, pokażę Wam mniej więcej jak wygląda tutaj instalacja, jak ją wykonaliśmy w tym budynku, a potem polecimy sobie na zewnątrz. Jeżeli chodzi o tą instalację, to znowu mamy możliwe, że tak powiem, najwyżej jak tylko jest możliwe, będzie tutaj wykonany sufit, czyli zostanie gdzieś około może 3-4 cm odstąpione od góry, żeby się nie obłupało, zostanie przywalony profil przyścienny. No i teraz widzicie, że jest nawet zaznaczone, na jakiej wysokości jest sufit. Czyli od tego stanu, gdzie widzicie gzyms, to jest jakieś 6-7 cm niżej, zostaje 10 cm do góry klimatyzacji. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na co, żeby wystawić możliwie na tak wysoko przewody od klimatyzacji, żeby potem zmieściła Wam się opaska nad drzwiami. Te opaski są różnej wysokości, drzwi też mogą być różnej wysokości, więc należy na to zwrócić uwagę. Dlaczego? Bo jeżeli nie zwrócicie na to uwagi, no to niestety może wyjść tak, że klimatyzator wchodzi Wam na tę opaskę i potem jedyną opcją, żeby założyć ten klimatyzator, jeżeli nie macie odpowiedniej przestrzeni do sufitu, jest wycięcie opaski, a czasem po prostu to nie wchodzi w grę. W tym przypadku, jak widzicie, też mamy zabezpieczone przewody, tak, one są tutaj zalutowane, jest napuszczony tutaj azot i zawsze należy to
robić. Dlaczego? Bo nie wiadomo, czy to będzie na pół roku, czy to będzie na rok czasu. Czasem wracamy do instalacji, które mieliśmy przygotowane na przykład przed 3 laty, bo różnie się potoczyło, nie było finansów, żeby skończyć taką klimatyzację. I jeżeli mamy ciśnienie w środku, to po pierwsze, takie ciśnienie, jeżeli ktoś nam wiedzie, czy ktoś, kto wykonuje elewację, czy ktoś, kto wykonuje karton gipsy, a czasem tak się zdarzało, że na przykład wkręcali na ślepo, borowali dziury w ścianie, wkręcali profile przyścienne, to się dowiedział, bo jeżeli syknie na niego 30-40 bar azotu, to naprawdę on będzie wiedział o tym, tylko czy Wam jeszcze to zgłosi, ale myślę, że budowlańcy na tyle są, że swoją robotę też chcą wykonać dobrze i takie rzeczy raczej zgłoszą. Tak? Zgłoszą, no. W każdym bądź razie jest to przygotowane tak, jak powinno być. Jeżeli wrócilibyśmy nawet do tematu za 10 lat, bylibyśmy w stanie tutaj założyć jakąś klimatyzację. Jeżeli to jest tylko zaciśnięcie rurek na końcu, niestety może się okazać, że powietrze z wilgocią penetruje do środka, ta rurka potem będzie zielona, będzie to wpływało negatywnie i szybciej zużyje się na przykład kompresor w takiej klimatyzacji, sprężarka w takiej klimatyzacji. No i drugie co, no generalnie nie jest to dobre, może coś Wam tam wlecieć. Najgorsze jest zostawienie, że tak powiem, takich przewodów całkowicie otwartych lub niezagniecionych, tak, do końca. Czemu? Wtedy wlatuje Wam syf, szczególnie na etapie budowy, no i wtedy już jest więcej niż prawdopodobne, że taka klimatyzacja szybciej wyzionie ducha albo przy pierwszym uruchomieniu po prostu przestanie działać, zarżnie się kompresor, a żadna gwarancja tego nie obejmuje. W przypadku tej klimatyzacji, popatrzcie, mamy tutaj odprowadzenie skroplin, przejechane pionowo w dół, wychodzi nam, popatrzcie, przez ścianę. Tutaj przechodzimy pod skosem, schodzimy w dół i tutaj już ze spadem lecimy sobie na zewnątrz i tam będziemy, za chwilę zobaczycie, tam lecimy sobie na zewnątrz pionowo w dół i odprowadzamy, chyba w tym miejscu było do rynny. Tutaj jest akurat 2 peksy z 2 klimatyzatorów i serio do tej rurki nie ma co się przyczepić. Dlaczego ona tutaj idzie po zewnątrz? Dlatego, że jeszcze tutaj przyjdzie, popatrzcie ile, 15 czy tam 20 cm styropianów, wylewek i tak dalej, więc spokojnie mamy tutaj przestrzeń, nie trzeba było tego wpuszczać. Tutaj mamy zrobiony kolejny klimatyzator, tak samo wyrysowany. To wyrysowywanie klimatyzatorów spoko, że to teraz widać, ale niestety często, gęsto też tak bywa, jak niby tłumaczymy klientom, na jakiej wysokości będzie sufit, pytamy się i tak dalej, wszystko jest uzgadniane i tak dalej, a summa summarum, potem nawet jeżeli jest wyrysowany taki klimatyzator, to oni mówią, że już przyszedł potem tynkarz, zatynkował i oni i tak nie wiedzieli. No ale nieważne, jest jak jest, tutaj mamy dobrze zrobione, ja Wam tłumaczę, jak to powinno być zrobione. I widzicie, że te wszystkie przewody klimatyzacji mamy tutaj zrobione w jedną bułę, tam z 4 klim przechodzimy na zewnątrz i jest zejście tymi przewodami w dół, ale to zaraz zobaczycie. A tutaj lecimy jeszcze do 2 ostatnich klimatyzatorów. Jeden klimatyzator mamy tak zrobiony, miał być normalnie tutaj, tak jak widzicie, przewiercony być i tutaj miała być klimatyzacja, ale niestety jakieś tutaj tąpnięcia były i tak dalej i to się tylko trzyma na słowo honoru, więc inwestor będzie wkładał nowe nadproże, inwestor będzie wymieniał te wszystkie pustaki. I trzeba będzie tutaj jeszcze przyjechać i zrobić to na gotowo. Też się pytacie, że czasami jaki jest dobry etap, żeby wejść. Najlepszy etap, żeby wejść na taką budowę i zrobić przygotówkę, to jest przed wykonaniem jakichkolwiek instalacji, bo my, jeżeli chodzi o instalację tą freonową, jest to dość ciężkie do wykonania, żeby potem przechodzić pod jakimiś przewodami elektrycznymi i tak dalej. Elektryk po nas, my staramy się zawsze tak zrobić, żeby ten elektryk nie robić mu pod górkę, tak? I kabel można przeciągnąć, przegiąć, zgiąć, on się nie złamie, a przewody freonowe niestety mogą się złamać. Więc najpierw najlepiej, jeżeli wchodzimy my, a potem wchodzi cała, że tak powiem, reszta i muszą być wykonane wszystkie ścianki, bo tak jak w przypadku tego, albo w przypadku ścianek w technologii lekkiej z karton gipsu, to niestety, ale często bywa tak, że te ścianki są niezrobione, wzywacie na przykład nas i mówicie, że wszystko już jest zrobione,
I my nie możemy wystawić, że tak powiem, takich przewodów w powietrzu, tak, szczególnie jeżeli chodzi o skropliny, bo potem mogą przyjść majstry, które wykonują te ścianki. My się niby dogadamy z nimi, że na tej wysokości, czyli tak jakbyśmy tam chcieli w rogu klimatyzatora mieć wyprowadzone skropliny, mieć wyprowadzone freony, a potem się okazuje, że my je mamy 15 cm do góry, albo te rurki są zagięte, więc lepiej mieć, że tak powiem, wszystkie stelaże okute przynajmniej, jeżeli chodzi o ścianki właśnie w technologii karton gips, okute płytą z jednej strony, najlepiej od strony pomieszczeń. Wtedy wchodzimy, wkładamy instalację, robimy instalację, odprowadzamy skroplin, wszystko gra i buczy. Ok, pokazałem Wam, jak to wygląda tutaj. Przechodzimy do ostatniego klimatyzatora, czyli przechodzimy sobie tutaj. Wszędzie tutaj będą klimatyzatory chyba 2,5 kW. Generalnie w tym miejscu może mamy tu 12 do 15 m2. Można by było nawet włożyć klimatyzatory 1 kW, ale najmniejsze akurat w ofercie są tutaj 2,5 kW. No i tutaj mamy ostatni klimatyzator. I klimatyzatory generalnie, bo też się często gęsto pytacie, gdzie umieścić klimatyzator ścienny. Klimatyzatory ścienne najczęściej montujemy właśnie nad drzwiami. Dlaczego? Ponieważ nad drzwiami, w tym miejscu, gdzie macie drzwi, nie postawicie szafy. W tym miejscu, gdzie macie drzwi, raczej jest na wprost przejście, jakieś komunikacja. Nie znajdziemy, nie wiem, naprzeciwko klimatyzatora wtedy biurka, jakiegoś łóżka i tak dalej. I wtedy swobodnie ten klimatyzator może pracować, dostarczać Wam chłód, kolokwialnie mówiąc, albo dostarczać Wam ciepłe powietrze do pomieszczenia, nie przeszkadzając, czyli klimatyzator jest, ale czujemy, że on jest, ale nie czujemy, jak on pracuje, bo niekoniecznie musi po nas wiać. No i tak to, kochani, mniej więcej wygląda. Tymi wszystkimi instalacjami lecimy sobie tam i już Wam dalszy ciąg, że tak powiem, pokazywałem. Teraz lecimy sobie jeszcze na zewnątrz. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, kochani, to od razu walcie do komentarzy i piszcie, że Karol, nie powiedziałeś jeszcze o tym i o tym, dograj o tym i o tym, albo nagraj w ogóle kolejny jakiś inny film. No, więc lecimy na zewnątrz. Tutaj nie ma co za wiele tłumaczyć. Mamy odprowadzenie skroplin. Popatrzcie, jest to zrobione ze spadem, jest to przymocowane do elewacji tak, żeby było to na trwale, żeby nie zrobiły nam się jakieś syfony. Instalacja od jednego, od drugiego, od wszystkich klimatyzatorów jest pod ciśnieniem. Ciśnienie wpuszczaliśmy tutaj. Cała instalacja jest zalutowana. Jest tutaj napuszczone chyba 30 albo 40 bar i generalnie przychodzimy po 2 latach, ma być tyle samo. Jest mniej, wiemy, że jest gdzieś nieszczelność. Instalacje freonowe, które mówiłem, że schodzą z góry, ojejku, jak jest zimno, schodzą sobie tutaj. W tym miejscu będzie stał jeden agregat. Przyłącza mamy po prawej stronie tego agregatu, więc on będzie odtąd dotąd. Mamy 30 do 50 cm przerwy i mamy miejsce pod drugi agregat 5 kW. Obydwa agregaty będą stały tutaj, jak już będzie wyrównany teren, a będzie jeszcze on podnoszony. Będą stały na jakichś bloczkach fundamentowych, na jakiejś konstrukcji, albo na przykład na połówkach krawężników drogowych. Tak to wygląda mniej więcej tutaj. Przechodzimy sobie jeszcze w jedno miejsce. Tutaj mamy odprowadzenie skroplin z salonu, z dołu. Widzicie, że też jest cały czas ze spadem. Tu jest to zrobione tymczasowo. I generalnie, tak jak mówię, będzie tutaj po prostu poziom wyżej. Rurka musi być poprowadzona cały czas ze spadem i z klientem jest to tak dogadane, że w tym miejscu, gdzie będzie ten czyścik, gdzie będzie ten but od rynny, będzie wchodzić właśnie nasze odprowadzenie skroplin. Dlaczego? A dlaczego nie wpinać się bezpośrednio w rynnę? Bo znowu sytuacja może być taka, że ta rynna Wam zamarznie podczas zimy. Ona najczęściej odtaja od góry. I wtedy, jeżeli byłaby zamrożona cały czas na dole, a to wpięcie by było na szczelnie do rynny, to możemy mieć jest taka możliwość, że ta cała woda, która będzie z roztopów, poleci Wam przez rurkę, bo jest różnica poziomów i zacznie Wam się wylewać przez klimatyzator w środku. Kochani, na koniec jeszcze
Krótki apel do narodu, kiedy najlepiej robić przygotówkę pod klimatyzację? Najlepiej robić przygotówkę pod klimatyzację, jak jesteście właśnie na etapie takim, jeszcze przed jakimiś wykończeniami i tak dalej. Na etapie przed elektrykami. Dużo z Was, kochanych subskrybentów, buduje w trudzie i znoju, bo tak to trzeba powiedzieć, teraz domy i nawet jeżeli no motacie się teraz, wybrać to, czy wybrać tamto, wybrać jakieś ogrzewanie, bo nie wiem, będziecie robić ogrzewanie gazowe, albo będziecie robić ogrzewanie pompą ciepła i mówicie, że klimatyzacja to po prostu jest na chwilę obecną dla Was luksus, zrobicie to później, to serio, zgłoście się do nas, jeżeli jesteście w zakresie naszego działania, zrobimy Wam, nie wiem, w jakiejś dobrej cenie nawet przygotówkę pod, nie wiem, 3, 4, 5 klimatyzatorów, po to, żebyście to mieli i po to, żebyście za 3, za 4, za 5 lat, czy nawet za 10 lat byli w stanie na tej przygotówce wykonać sobie montaż klimatyzacji tam, gdzie chcecie, a nie w tych miejscach, które musicie. Więc serio, przygotówkę warto wykonać już, jeżeli chodzi o kiedy, po to, żeby nawet w przyszłości założyć na nią klimatyzację. Zimna jak cholera. Mam nadzieję, że to był bardzo treściwy i merytoryczny odcinek. Do zobaczenia w następnym. Idę, bo jest zimno. Cześć!